Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku. To ja, Marcel. Spotykamy się teraz w jesiennych klimatach. Zobaczcie, jak tutaj cudownie pomarańczowy dywan z liści, kurczę, wyściełał. Mam drogę, bym mógł jechać. A czym jadę? Oczywiście Eevee S1, męska wersja roweru, bo jest jeszcze żeńska wersja. Ale my skupmy się dzisiaj na męskiej wersji. Rower Eevee S1 napędzany jest 250-konnym silnikiem, no nie, oczywiście nie konnym, 250-watowym silnikiem o napięciu 36 V, a jego wyzwolenie jego siły jest poprzez czujnik tensometryczny zlokalizowany gdzieś tu, jest, we wnętrzach. Silnik ten zlokalizowany jest tutaj, on jest dużo mniejszy niż tarcza. Tarczę mamy 160, silniczek jest taki maciupki. Jest to rower oczywiście legalny, ponieważ ma, jak mówię, 250 watów, choć moc silnika to wiecie, to jest moc sterownika, ale o tym to jest, można nakręcić inny odcinek. Rower rozwija prędkość do 25 km na godzinę, łagodnie zwalniając siłę wspomagania, zbliżając się do wcześniej wymawianej właśnie prędkości. To jest wszystko zgodne z przepisami. Są tutaj oczywiście hamulce hydrauliczne, tarczowe, tył, jak i oczywiście przód. Mamy takie gustowne klameczki. No i oczywiście zobaczcie, tu taki gustowny wyświetlacz, on jest wtopiony, można powiedzieć, w kierownicę, jest równiutko, zobaczcie, tak ładnie, równo zakrzywiony, wszystko jest pięknie spasowane. No, powiem Wam, robi to zajebisty efekt. Mamy tutaj oczywiście blokadę mechaniczną, sterowaną elektronicznie. Tutaj o tym porozmawiamy sobie na końcu odcinku, pokażę Wam, jak to działa. Powiem tylko, że możemy odblokować poprzez karty specjalne dostarczone wraz z rowerem oraz przez aplikację, ale o tym na końcu. Siodełko jest, no, można powiedzieć, wysokiej klasy, twarde, choć miękkie, można powiedzieć, jeździ się na tym twardo, wygodnie. Ja lubię szerokie i bardzo miękkie siodełka. To jest troszeczkę twardsze, nadal miękkie, ale nie jest to jakaś tania rzecz, żeby nie było. Mamy tutaj także przerzutki, jest ich 9. Są to przerzutki Altus i są zlokalizowane tylko na tylnym kole. Tu w korbie nie mamy oczywiście, bo ja generalnie powiem Wam, że w elektrykach odradzam przerzutki. Rzadko ich się używa, bardzo rzadko. Jeżeli ktoś chce rower na dojazdy do pracy po płaskim, to nie ma to najmniejszego sensu, bo nie zmienicie przerzutki ani razu. Aczkolwiek zalecane jest dla tych, co jeżdżą w różnorakim terenie, ponieważ czasami podjazdy są wyższe, więc można sobie zrzucić, żeby łatwiej było podjechać. Ale mówię, to jest taka opcja. Rowerem sterujemy poprzez tego pilota, który ma 3 przyciski. Jeden na dole włączający i 2 do zmiany stopni wspomagania. Stopni wspomagania mamy 5. 5 fantastycznie wystopniowanych. Jak już wspominałem na początku, jest tutaj czujnik tensometryczny. A cóż to takiego jest? Nie każdy może wie. Czujnik tensometryczny jest to czujnik nacisków na pedały. Czyli on wyczuwa, z jaką siłą naciskacie na korbę i taką moc generuje ten silnik. Choć ja nie jestem zwolennikiem tego typu wyzwalania mocy w elektrycznym rowerze, to ludzie chwalą sobie to za to, że jeździ się tym tak jak prawdziwym rowerem. Są takie odczucia jak prawdziwym rowerem, tylko musicie wkładać mniej siły w pedałowanie, bo są czujniki tensometryczne i są czujniki tak zwane PAS, czyli które wykrywają tylko i wyłącznie obrót korby. I ja jestem właśnie zwolennikiem tego typu rozwiązań. No a tutaj jest czujnik tensometryczny. Rower wyposażony oczywiście jest w oświetlenie, które po przytrzymaniu przycisku do góry, tu zobaczcie, na wyświetlaczu zapala się taka kontrolka i teraz możecie zobaczyć, tutaj ładnie oświetlenie działa, przód jak i tył, jest to zintegrowane. W opcjonalnej wersji tego roweru na wyposażeniu akcesoryjnym możecie sobie dokupić siodełko tylne, ponieważ rower jest sprzedawany bez siodełka, jak i kosz przedni. Siodełko tylne, słuchajcie, jest to konkretny kawał materiału, jest to oczywiście aluminium, jak cały rower oczywiście jest, zapomniałem wspomnieć, że cały rower właśnie jest aluminiowy i jest on o nośności, ten bagażnik 25 kg, jest zamocowany tylko tu i podparty na błotniku. Tylko na błotniku, słuchajcie, dlatego, że ten błotnik to kawał aluminium, kawał solidnego aluminium. Z przodu mamy bardzo fajny i pojemny koszyk, zobaczcie, operator, chodź tu pokaż.
Koszyk wykonany z solidnych rurek aluminiowych. Jest zamocowany też na tutaj takim płaskowniku konkretnym. I trzyma się i sprawdza. Ja tym rowerem jeździłem do pracy i tutaj z przodu trzymałem sobie plecak. Fajna rzecz, bo odciąża kręgosłup jak się jedzie. Gdy rower jest włączony i pozostawimy go tak samopas, on za chwilę się wyłączy, ma samoczynne wyłączanie. Bateria 36V schowana jest tutaj w tej bardzo smukłej ramie. Widnieje tylko mały porcik ładowania. Tutaj możemy sobie ładować ten rower. A tak wszystko jest wbudowane w ramę. I zobaczcie, w ogóle nie widać, że to jest elektryczny rower. Tak fajnie to jest ukryte. Jak ktoś sobie chce subtelnie poruszać się, a żeby ludzie nie zwracali uwagi, żeby nie wiedzieli, że to jest elektryk, to będzie dla Was po prostu przeidealne. Zobaczcie na te gripy, które są fantastyczne, gumowe, przykręcane, trzymają rękę i rower prowadzi się bardzo fajnie. No dobra, a teraz przejedźmy się trochę tą maszynką. Pokażę Wam, jak świetnie się jeździ i jakie hamulce to ma. Ma bardzo dobre hamulce, które wyzwalają siłę hamowania poprzez delikatne naciśnięcie dźwigni. Zobaczycie. Choć rower ten stworzony jest do jazdy miejskiej, poradzi sobie także i w takich warunkach. Zobaczcie, jakaś ubita droga, doskonale nadaje się do jazdy po lesie. Oczywiście nie ma takiego komfortu, wiecie, jazdy z zawieszeniem, bo jest tutaj twarde zawieszenie, przód i tył jest sztywny, nie ma amortyzacji, więc to trzeba wziąć pod uwagę ewentualnie, jak ktoś chce zakupić tego typu rower. O, patrzcie, dębo stanął. Trzeba uważać tutaj na jaja, jak się zeskoczy, ale on jest tak na tyle wysoki, że ciężko nimi uderzyć. Pozycja na rowerze jest taka bardziej do przodu, taka wypchnięta, że tak powiem, dupa do tyłu. No to jest nie moja pozycja, ja takich nie lubię, ja bardziej lubię wyprostowane, ale wiem, że są zwolennicy takich jazd. Kto ma takie zacięcie bardziej sportowe, choć o sportowym zacięciu na tym rowerze nie można powiedzieć, to będzie zadowolony. Ciekawie się jeździ na tym rowerze. Doznania z jazdy tensometrem są naprawdę bardzo fajne, bo to tak działa, że im mocniej naciśniecie, tym mocniej rower Wam odda swoją moc. Coś takiego, no, jak taki wspomagacz ludzkiego układu mięśniowego. Jak już mówiłem, ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, no ale wiem, że jest grono fanów tego typu rozwiązań. Ja generalnie jeżdżę na 4. albo 5. stopniu wspomagania, ponieważ tam nieważne, jak nastawicie moc, ważne jest, jak będziecie naciskać na pedały i tak sobie można regulować tą moc, niekoniecznie trzeba właśnie stopniami wspomagania. No, także lecę dalej. A, zapomniałem powiedzieć, ten rower ma koła 27,5 cala. To tak woli informacji. I rower ten stworzony jest właśnie na takie ścieżki rowerowe i na takich ścieżkach sprawuje się po prostu genialnie. I zobaczcie, mamy taką kartę, to co Wam wspominałem wcześniej. Mamy kartę, dwie takie dostajemy w zestawie do odblokowania roweru. Teraz podejdźmy tutaj, pokaż Michael. Zobaczcie, blokada działa tak, że przekręcamy to, jest piknięcie, pokaż. Jest takie piknięcie i w tej chwili mamy koło zablokowane i mamy właśnie do dyspozycji tą kartę, którą przykładamy tu. Widzicie, rower się odblokowuje, pokażę raz jeszcze. Cyk, zablokowany, przykładamy i rower się odblokowuje. To samo jak zablokujemy, od razu tutaj na wyświetlaczu, zobaczcie, jeszcze raz Wam pokażę, odblokuję. O, patrzcie na monitorek, teraz będę blokował. Jest piknięcie i zablokowanie. I to samo oczywiście możemy zrobić z apki. Naciskamy tu. Cyk, fuch i rower jest odblokowany. W aplikacji mamy różne przydatne informacje. Bike settings na przykład. Tutaj w troubleshot. Jak coś Wam nie działa, wchodzicie w troubleshot. Możecie sobie zrestartować rower. Tutaj mamy poziom naładowania baterii i średni zasięg około 70 km. Tu jest mapa, na której rower jest pokazywany właśnie, gdzie on jest, gdzie stoi zablokowany. No działa to z taką dokładnością, wiecie, plus minus tam parę dziesiąt metrów, ale działa i rower jest na bieżąco śledzony. Nie wiem, jak to działa, ponieważ nie ma tutaj żadnej karty SIM wbudowanej, po prostu
jest śledzenie. I tyle. Tak to działa. Dla mnie fajna funkcja. Ja lubię takie gadżety. Ach, dzisiaj święto i można sobie pojeździć w ciszy i spokoju przy drodze nawet. Sporadycznie tylko przejedzie jakiś samochód i to wszystko. A my możemy cieszyć się swobodną jazdą. Rower przyspiesza bardzo przyzwoicie. Zwłaszcza jak mówiłem na tym 5. stopniu wspomagania. Lekkie naciśnięcia na pedały wyzwalają fajną moc. Chociaż to jest silnik 250 W. Ale wierzcie mi, do miasta w zupełności wystarcza. Jeździ się bardzo komfortowo, wjeżdżając nawet na niewielkie wzgórki, po prostu jeździ się fajnie. Fajnie, jeżeli komuś zależy tylko i wyłącznie na wspomaganiu takim właśnie, żeby dojechać do pracy, bez szaleństw, wiadomo, bo nie każdy chce szaleć, to jak najbardziej ten silnik tutaj sprawdzi się idealnie. Ta pora roku ma też swoje uroki, kurczę, zobaczcie jak jest kolorowo. Zapomniałem wspomnieć jeszcze, że ten rower jest bardzo, patrzcie, leciutki. On jest ekstremalnie lekki jak na elektryka. Także jak ktoś chce w bloku taki rower trzymać, nie ma najmniejszego problemu. Jego waga, no nie pamiętam ile waży, ale niewiele więcej niż zwykły rower. Jest to tylko waga silnika, ale ten silnik jest tak maciupki, że tak lekki. No i plus bateria, która też jest niewielkich tutaj rozmiarów. Ciekawie się jeździ na tym rowerze, choć to mówię, nie moja bajka. Ja jestem bardziej przyzwyczajony już do fatów, jak wiecie. Ale chciałbym Wam zaprezentować, jeżeli kogoś interesują tego typu rowery, bo nie każdy lubi to co ja. Wiadomo, jak kogoś zainteresował ten rower, to oczywiście link znajdziecie w opisie filmu. Ktoś chce kupić, niech sobie kupuje. Rower do tanich nie należy, ale jakościowo Wam to się odwdzięczy, ponieważ są tutaj materiały bardzo dobrej jakości. No i jest naprawdę w pełni legalny, zgodnie z unijnymi dyrektywami, ma jakieś TIF-y i te inne certyfikaty. Także jeżeli komuś zależy na legalności, to jak najbardziej polecam tę maszynkę. No i to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki. Na moim kanale na pewno pojawią się różnego rodzaju filmy związane z rowerami, z elektrycznością, może jakąś inną elektromobilnością. Nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. A teraz kończę, bo mnie wkurzają te samochody jeżdżące. Bo jak nie nagrywam, to nie jeżdżą. A jak zacznę nagrywać, włączę tylko nagrywanie, od razu się rozjeżdżą.